Witam Was w kolejnym materiale z serii testów hybrydowych. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przetestuję dla Was markę Eclair. Tak jak w poprzednim odcinku z tej serii, najpierw omówię poszczególne produkty niezbędne do wykonania manikiru hybrydowego, wykonam test krycia lakierów hybrydowych, a na koniec przedstawię Wam pełny manikir hybrydowy wykonany omawianymi produktami. Sprawdzę też stan stylizacji po upływie 3 tygodni. Jeśli jesteście ciekawi testu hybrydowych produktów marki Eclair, serdecznie Was zapraszam na materiał. Cześć, tu Aniela, witam Was serdecznie na kanale Enginails. Do wykonania manikiru hybrydowego oczywiście będę potrzebowała bazy. W mojej kolekcji posiadam dwie bazy Eclair z serii Smart Base, jedną przeźroczystą, a drugą w kolorze Classic Nude. Kolorowe bazy z serii Smart Base idealnie sprawdzają się także solo, zabezpieczone jedynie topem. Skupmy się teraz na informacjach o produkcie od producenta. Produkty z serii Smart Base nadają się doskonale zarówno pod stylizację hybrydową, jak i żelową. Produkty te są także hybrydami budującymi, co oznacza, że dzięki swoim właściwościom pozwalają wyrównać, wzmocnić i polepszyć trwałość wykonanej stylizacji. Producent zapewnia, że bazy są odpowiednie do wzmacniania płytki paznokcia. Za pomocą produktu z serii Smart Base możemy nadbudować i wyrównać płytkę. Bazy podobno są elastyczne, idealnie rozprowadzają się na płytce podczas pracy, dlatego ich aplikacja jest szybka i łatwa. Zanim jednak to sprawdzę, omówię jeszcze inne produkty. Kolejny produkt, którego będę potrzebować, to oczywiście lakier hybrydowy. Zanim przejdziemy do testu krycia, również przytoczę Wam także parę informacji ze strony producenta. Lakiery hybrydowe Eclair mają wyróżniać się jakością spośród innych lakierów w tej kategorii obecnych na rynku. Producent zapewnia, że lakiery posiadają niesamowicie trwałą formułę, a ich kremowa konsystencja łącząca trwałość żelu i plastyczność lakieru ma sprawić, że zyskujemy jeszcze większą kontrolę nad aplikacją produktu. Lakiery Eclair podobno wyróżnia maksymalny blask i mocne nasycenie pigmentami, które nadają intensywność i głębi koloru. Ulepszony, przypominający wachlarz owalny pędzel ma ułatwić wykonanie perfekcyjnego manikir pod same skórki. Od razu uprzedzę, że osobiście wygodniej pracuje mi się pędzelkiem ściętym na płasko, ale wiem, że wiele z Was woli te zaokrąglone pędzle. Sprawdźmy teraz, jak kryją dwa lakiery tej marki. Do testu wybrałam jasny beż oraz ciemniejszy kolor Mission Impossible. Tak jak widzicie, już po pierwszej warstwie lakieru uzyskujemy bardzo dobre krycie. Po utwardzeniu pierwszej warstwy aplikuję oczywiście drugą cienką warstwę. Myślę, że dwie warstwy lakieru tej marki spokojnie odpowiednio pokryją paznokieć. Ostatni produkt, jakiego będę potrzebowała, to top. W swojej kolekcji posiadam kilka topów marki Eclair. Dwa z nich zawierają brokatowe drobinki. Są to Galaxy Top No Wipe i Top Over the Rainbow Smart Color. Zanim jednak przejdę do aplikacji produktów, jeszcze przytoczę Wam parę informacji o klasycznym topie Tiki No Sticky ze strony producenta. Top hybrydowy Tiki No Sticky gwarantuje podobno maksymalny połysk. Specjalna formuła topu ma zachować intensywność koloru lakieru hybrydowego oraz zabezpieczyć go przed żółknięciem oraz pękaniem. Jego dodatkową zaletą ma być odporność na ścieranie. Top również posiada owalny pędzel. Jeśli chodzi o ceny tych produktów, to za bazy z serii Smart Base oraz topy zapłacimy 39 zł za 7 ml i 59 zł za 14 ml. Za lakiery hybrydowe o pojemności 7 ml zapłacimy 33 zł. Ok, czas przejść do aplikacji pełnej stylizacji hybrydowej. Na przygotowaną płytkę nakładam w niewielkiej ilości primer kwasowy, a po wchłonięciu się preparatu nakładam primer bezkwasowy. Bezpośrednio na preparat nakładam bazę Smart Base w kolorze Classic Nude. Zaczynam od nałożenia cienkiej warstwy produktu, a następnie większą ilością bazy wykonuję nadbudowę paznokcia. W razie potrzeby odwracam paznokieć, aby baza odpowiednio się rozłożyła. Produkt utwardzam w lampie przez 30 sekund. Przy nadbudowie każdy paznokieć oczywiście utwardzam osobno. Baza rzeczywiście bardzo dobrze rozkłada się na paznokciu. Produkt ładnie poziomuje się i wyrównuje na płytce. Konsystencja produktu i jego właściwości rzeczywiście pozwalają na szybką i przyjemną pracę tą bazą.
Jedynym minusem jak dla mnie przy aplikacji produktu jest pędzelek i jego uchwyt. Uchwyt jest dla mnie trochę nieporęczny, mam wrażenie, że jest zbyt gruby, a jeśli chodzi o pędzelek, to tak jak wspominałam, wolę pędzle ścięte na płasko. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z jakością tego produktu. Po utwardzeniu bazy przechodzę do aplikacji lakieru hybrydowego. Moja modelka wybrała jasny, beżowy odcień o nazwie Lola. Aplikuję na bazę pierwszą, cienką warstwę lakieru. Po utwardzeniu aplikuję drugą warstwę produktu. Tak jak widzicie, mimo bardzo jasnego pastelowego odcienia, lakier ma świetne krycie. Jego kremowa konsystencja jest bardzo przyjemna w aplikacji. Do aplikacji lakieru przy skórkach używam cienkiego pędzelka do zdobień. Po utwardzeniu lakieru nakładam top. Do wykończenia stylizacji użyję dwóch topów, topu Tiki No Sticky oraz topu Galaxy Top No Wipe. Obydwa topy mają bardzo zbliżoną, średnio gęstą konsystencję. Z łatwością aplikuję produkty na wykonaną stylizację. Tak prezentuje się gotowy manikir. Podsumowując, poza uwagami co do pędzelka, wszystkimi produktami pracowało mi się naprawdę dobrze. Konsystencja wszystkich produktów spełniła moje oczekiwania, baza świetnie rozkłada się na powierzchni paznokcia, a lakiery mają bardzo dobrą pigmentację. Najlepszym sprawdzianem dla wszystkich produktów będzie test trwałości, więc sprawdźmy teraz, jak utrzymuje się ta sama stylizacja po upływie 3 tygodni. Cały manikir trzyma się bardzo dobrze, jednak jak widać top niestety w znacznej części po prostu starł się z paznokci. W tym teście lepiej wypadł ostatnio prezentowany top Easy od Julii Nessy. Mimo przetarć top zabezpieczył kolor hybrydowy, który nie zmienił swojego koloru. Jak widzicie, w stylizacji nie ma żadnych ubytków, więc myślę, że poza topem reszta produktów sprawdziła się bardzo dobrze. Ostatnia kwestia, na którą muszę zwrócić uwagę, to wygląd buteleczek. Jak dla mnie są to jedne z najładniejszych, jak nie najładniejsze opakowania na rynku. Dajcie mi koniecznie znać, jaka jest Wasza opinia o produktach hybrydowych marki Eclair oraz jakimi pędzelkami Wy wolicie pracować, tymi zaokrąglonymi czy ściętymi na prosto. Jeśli chcielibyście, aby jakaś konkretna marka pojawiła się w materiale z tej serii, również dajcie mi o tym znać w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.